taki kadr, bo jeszcze remont trwa u mnie. Cześć. Dzisiaj chciałem się zająć takim problemem, jak chodzi jeden komputer, streamowanie. Mamy najnowszą gierkę. Specyfikację na przykład taką jak ja mam. Nagle ustawiamy stream. Gierka patrzymy, działa nam na najwyższych ustawieniach. Procesor jest w porządku. Karta graficzna jest w porządku. Zaczynamy streamować. Bo zapomnieliśmy sprawdzić, zobaczyć, jak się RAM zachowuje. I nagle wszyscy nam mówią, że przycina, brzydko wygląda, nie da się tego oglądać na live. Co? Przecież karta i procesor jest duży zapas, że spokojnie wystarcza. Raczej tutaj zerkamy sobie z boku. Ładnie wszystko niby wskazuje, że nie widzimy tego. Nie wyświetliliśmy sobie statystyk na OBS-ie. Bo po co? Dobra, więc zaczynacie szukać rozdzielczości. Tak jak na przykładzie teraz to mówię tej zakazanej gry. Zakazanej, gdzie wszyscy mają nieistotne, bo to nie jest o tym odcinek. Pokazuję akurat na przykładzie tej gry, dlatego że ona idealnie pokazuje, o co mi chodzi. Full HD 60 klatek. 30 klatek. 720p 30 klatek. Tak, da się streamować. I to na dodatek jeszcze niskie ustawienia, żeby nie było. Bo to mówimy już o najniższych ustawieniach. Zaczynam szukać następnego dnia. Co się okazuje, ta gra potrafi wciągnąć nawet 15 z hakiem giga RAMu. Więc tu wąskim gardłem jest RAM. Teraz sobie właśnie zobaczcie, stawiam na przykładzie spaceru od punktu A do punktu B tą samą drogą. Pierwszy test macie pokazane Full HD w praktycznie nieograniczonym FPS-ami. Na nas nie 300 FPS-ów, ale tam on dobiła do 120 czy jakoś tak na moim sprzęcie. Okej. Zobaczcie sobie. Później macie wszystkie tryby. Ultra, wysoki, średni, niski. Kolejne to jest ograniczenie do 60 klatek. Też sobie zobaczcie taki sam przebieg w 4 trybach i potem macie 30 klatek. Zobaczcie sobie. Dobrze. I dodatkowo jeszcze zrobiłem 4K bez limitu. Tak dodatkowo, żebyście też mieli obraz, jak to się zachowuje. I widzicie, jak to się zachowuje, więc karta, procesor jest w porządku. Nawet tu nie powinno być problemu, a pamięć RAM jest problemem. Niestety musi być ten zapas RAMu, żeby inne programy też mogły działać, funkcjonować w tle. Więc 32 przy streamowaniu jest konieczne. Dlatego ja uważam osobiście, że jak 16 GB RAMu, do grania jest w porządku. Komputer. Ale w tych czasach już można się zastanowić nad 32 gigami, bo to można kupić takie tylko 400-500 zł, już niezłe kości RAM. 3200 MHz, ale na przykład CL16 trafić, albo CL18. Więc trzeba sobie poszukać, poszperać. Macie odcinek na kanale, gdzie ja patrzę, szukam z wami razem sobie pamięci RAM dla siebie. Więc to jest podstawa. I 16 jest do grania, ale już warto składając komputer pomyśleć nad 32, jak chcecie sobie postreamować na jednym komputerze.
I powiem wam szczerze, że już to wcześniej zauważyłem też w niektórych przypadkach, więc teraz te gry się rozwijają, są to optymalizowane, płynnie, elegancko, nie obciążają dużo procesor karty graficznej, ale być może właśnie to zoptymalizowanie polega na tym, że więcej pamięci RAM zużywają, żeby to płynnie, elegancko chodziło. Więc chciałem w ogóle ten temat właśnie poruszyć, bo zawsze się zwala na procesor, na kartę graficzną. A tu taki ząg. Na razie. Cześć. Pa. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał. I mam nadzieję, że za tydzień już się widzimy w normalnym studiu, w tym moim pokoju.